Gdy Kia wprowadzała wiele lat temu Ceeda na rynek, to było pompowanie balonika, jaki to nie jest wspaniały, kompaktowy samochód, najlepszy na rynku, dostosowany do europejskich gustów. Za każdym razem, jak wprowadza nowego Sportage'a, to jest to absolutnie najlepszy kompaktowy SUV. Jak wprowadza nowego elektryka, jest to najlepszy elektryk, bo zasięg, bo akumulator, bo design, bo nowatorskie technologie. A jak wprowadza ten samochód na rynek, to jest kompletna cisza. Nawet się o nim nie zająknęli. Wjechał po cichutku, bez rozgłosu. I teraz pytanie, czego Kia tak bardzo się w przypadku tego modelu wstydzi? Tym bardziej, że wprowadza na rynek następcę Ceeda, a więc auto teoretycznie bardzo wolumenowe. Kia K4. Zapraszamy Was na findcar.pl, platformę, na której znajdziecie sprawdzone auta nowe i używane wyłącznie od autoryzowanych dealerów. Nie ma już Ceeda i Ceeda nie będzie, ponieważ K4 zastępuje go i to zastępuje go, można powiedzieć, globalnie. O ile Ceed był zrobiony z myślą o Europie, to Kia K4 jest autem, które nie jest już produkowane na Słowacji jak Ceed, tylko powstaje w Meksyku i idzie w takim wydaniu na Amerykę, na Azję, na Koreę i na Europę. I naprawdę, jeżeli chodzi na przykład o wymiary tego auta, to absolutnie nie ma się Kia czego wstydzić. Ponieważ auto, choć reprezentuje dokładnie segment kompaktowych hatchbacków, to jest o 15 cm dłuższe od Volkswagena Golfa i ma 444 cm. Jest dłuższe nawet od Toyoty Corolli w hatchbacku o 7 cm. Środek przedniej osi od tylnej dzielą 272 cm. Na szerokość auto też jest liderem swojego segmentu, bo to kilka centymetrów więcej niż w Golfie, niż w Corolli, 5 centymetrów więcej niż w poprzednim Ceedzie. Jednocześnie na wysokość jest to najniższe auto spośród tych wszystkich wymienionych, bo ma około 5 cm mniej niż Golf, ma kilka centymetrów mniej niż Corolla, ma 1,5 cm mniej niż Ceed i naprawdę jest wyjątkowo niskie. Jak popatrzycie na tę bryłę z boku, na stosunkowo długą maskę, na pochyloną przednią szybę, na mocno opadający tył, jak weźmiemy pod uwagę fakt, że tylna klamka nie znajduje się w drzwiach, tylko w słupku C i spojrzycie na to wszystko z boku, na stosunkowo duży rozstaw osi, to mówicie, kurde, i uwaga, nie śmiejcie się, trochę jak Ferrari GTC 4 Lusso. W sensie takie trochę Gran Turismo. Naprawdę, jeżeli chodzi o design, to on się może podobać albo nie podobać, ale jedno nie ulega wątpliwości. Lekcję odrobiono pod tytułem oryginalnie, inaczej i na pierwszy rzut oka widać, że to jest po prostu Kia. Reflektory, które są upodobnione do tych we współczesnych elektrycznych Kiach, czyli tutaj pionowy pas z tak zwaną drogą świetlną, jak to oni sobie nazywają w Kii. Tu jednocześnie światła do jazdy dziennej z takim charakterystycznym pionowym zębem. O! Teraz to widać. Więc przede wszystkim, jak jedzie to auto na drodze, to od razu wiecie, że to jest Kia. I w świecie zunifikowanych samochodów to jest bardzo fajne i bardzo istotne. Nie pomylicie jej na pewno z żadnym Hinolem, niemniej i tak wygląda azjatycko. My mamy wersję GT Line. Tutaj ten lakier nazywa się Sparkling Yellow i widziałem ten samochód i w granatowym, i w szarym kolorze i powiem Wam, że trochę giną jego kształty w tamtych kolorach. Tutaj, jak mamy GT Line'a z czarnymi dodatkami lakierowanymi, nawet na nadkolach, z 18-calowymi felgami, czarnymi lusterkami, szklanym dachem, również czarnym, to ten samochód po prostu wygląda bardzo dobrze. Jednocześnie, przez to, że jest niski, przez to, że jest szeroki i przez to, że zastosowano bardzo szeroki rozstaw lamp z tyłu, to wygląda na szerszy niż jest w rzeczywistości. Przysadzisty, niski, szeroki. Jakbyśmy tu dołożyli dwie podwójne końcówki wydechu, to byśmy powiedzieli, no jakaś sportowa, zajebista Kia. Zobaczcie, jak szeroko tutaj zachodzą lampy na błotniki i generalnie jak kabina jest tutaj wąska, a jak wypukłe są te błotniki z tyłu. Jeżeli chodzi o wygląd, moim zdaniem naprawdę petarda. Zadbano nawet o takie detale, żeby tutaj schować wycieraczkę tylnej szyby, której nie widać, więc ten tył jest minimalistyczny. Nie ma żadnej listwy świetnej przez całą szerokość pociągniętej, bo zadaniem tych świateł jest właśnie, tych lamp z tyłu, poszerzenie całego tego nadwozia. W dodatku nawiązują one kształtem do tych przednich, więc jest wszystko spójne ze sobą. Wada to te klamki,
w tylnych drzwiach, które niewygodnie się otwiera. Odruchowo zawsze jak podchodzicie do drzwi po prawej stronie samochodu, to otwieracie je lewą ręką, żeby po prostu od razu sobie wsiąść, a nie przecież prawą tego nie robicie. A tutaj ta klamka jest o tyle niewygodna, że musicie w nietypowy sposób odwrócić rękę, żeby ją otworzyć i jest to, o zobaczcie, po prostu jest to niewygodne. Więc musicie to zrobić prawą ręką, do lewej sobie przełożyć. Dzieciak jak jest niewielki, no to będzie miał rzeczywiście problem, żeby się po pierwsze dostać do tej klamki, a po drugie, żeby sprawnie otworzyć drzwi. Natomiast plus jest taki, że zobaczcie jak one się lekko zamykają. To jest niesamowite. A jak palniemy porządnie, to w rzadko którym aucie tego segmentu, marki popularnej, a nie premium, tak dobrze zamykają się drzwi, nawet w samochodach marki premium potrafią się zamykać dużo, dużo gorzej. Wstydu nie ma też, jeżeli chodzi o to, co wylądowało tutaj pod maską, ponieważ w K4 mamy wyłącznie silniki spalinowe i bez żadnego mchewa. Wiecie, do jakiego wniosku doszła Kia? Jej przedstawiciele zapytani, ale jak to? XXI wiek, 2025 rok, oszczędność CO2 i tak dalej. Dlaczego tu nie ma nawet małej bateryjki i małego akumulatora? A oni powiedzieli, bo to jest bez sensu. Bez sensu, bo kosztuje klienta dodatkowo akumulator, dodatkowo kosztuje go silnik elektryczny, dodatkowo wszystko to trzeba wstawić, włączyć kable, połączyć ze sobą, inne oprogramowanie, szmery, bajery, podnosimy cenę, a w efekcie emisje CO2 spadają dosłownie o kilka gramów. Więc już lepiej za te kilka gramów zapłacić tę karę Unii Europejskiej, wliczyć ją w cenę samochodu, niż dorzucać tutaj wszystkie te elektryczne pierdoły. I dali nam 1.0, 115 koni mechanicznych, no silnik powiedzmy taki dla flot, ewentualnie dla ludzi o spokojnym usposobieniu, bo setka robi w 12 sekund. A drugi motor to 1.6 TGDI w dwóch odmianach mocy, 150 albo 180 koni, dostępny już wyłącznie z dwusprzęgłową, 7-biegową skrzynią 7 DCT. I u nas mamy mocniejszą wersję, czyli 180 koni, 265 Nm i według Kii około 8,5 sekundy do 100 km na godzinę. Napęd wyłącznie na przednią oś. Silnik 1.0, trzycylindrowy, jest z manualną skrzynią biegów, natomiast mocniejsze obie odmiany 150 i 180 koni seryjnie są ze wspomnianym automatem 7-biegowym, 7 DCT. Wydłużone nadwozie spowodowało również powiększenie przestrzeni bagażowej. 438 litrów to jeden z najlepszych wyników w tej klasie. Bagażnik bardzo fajnie wykończony, natomiast to dno budzi moje zastrzeżenia. Tu mogłaby być sztywniejsza, porządniejsza podłoga zdecydowanie. Tu jest miło i przyjemnie, z drugiej strony jest też miło i przyjemnie. Jedna lampka LEDowa, dwa haczyki i gniazdo takie typowe zapalniczki. Pod spodem znalazło się miejsce nawet w razie czego na koło dojazdowe. Natomiast jak macie zestaw naprawczy, to trochę ta przestrzeń pozostaje tutaj nie zagospodarowana. No ewentualnie możecie, jak będziecie chcieli, wrzucić tu sobie jakieś graty. Natomiast tak jak powiedziałem, no ta podłoga naprawdę mogłaby być wykonana troszkę lepiej. To położymy tutaj. O, bo tam nawet nie wejdzie nam porządnie ta cała. Niewielki rękaw na narty, naprawdę malutki i jedna para tu ewentualnie przejdzie, może jakiś karnisz, jak będziecie chcieli przetransportować. Siedzenie składane w proporcji 40:60. I teraz pytanie, jak będzie nam trudno, a może łatwo zagospodarować ten bagażnik walizami. Raz. I to by się zamknęło się? Wow! Myślałem, że będzie z tym problem. Szczególnie, że mamy ciągle półkę, a zobaczcie, jeszcze tu jest miejsce na kabinóweczkę, może na jakieś plecaki. Jak to przesuniemy do boku, to zobaczcie, tu jeszcze ile mamy miejsca. Pytanie, czy teraz nam się zamknie. Hatchback. 444 cm długości. Czasami takie dwie walizki pod półką mamy problem ustawić ładnie w jakimś suwie kompaktowym. A tutaj mamy zwykłego hatchbacka, 438 litrów. A gdyby to dla Was było za mało, to będzie też wersja kombi, która będzie miała prawie 600 litrów pojemności bagażnika. Będzie oczywiście też odpowiednio dłuższa od hatchbacka, ale ja jeszcze jestem ciekaw jednej rzeczy. Nie no, tak już nam nie wejdzie. To już jest przesada. No już nie, takiej opcji nie ma. A poczekajcie.
A tak, to by oznaczało, że tutaj taką drugą stawiamy. Co prawda całkowicie zasłaniamy widok do tyłu, ale tu zobaczcie, ile przestrzeni jeszcze zostaje. Szok. Naprawdę. Zajebiście odrobiona praca domowa. Przez to, że lekko mamy tutaj pochyły ten tył, to tutaj jak stoję przy bagażniku, to jeszcze nie dotykam głową klapy. Natomiast nawet w najwyższej wersji wyposażenia, jaką mamy, nie ma elektrycznie zamykanej klapy. Praktyczność bagażnika petarda. 10 na 10, biorąc pod uwagę, że mamy tutaj kompaktowego hatchbacka. Natomiast sama klapa pracuje bardzo leciutko. Lubi się brudzić, zresztą widać to naokoło, a nie ma żadnego spryskiwacza, więc jak tylko się zachlapie, to widoczność do tyłu jest dosyć kiepska. Niemniej sama kamera, zobaczycie potem w środku, ma rewelacyjną jakość. Jedną z najlepszych generalnie, jaką w ogóle widziałem we współczesnych samochodach, nawet w nocy. Maksymalnie opuszczony, nie jest elektrycznie sterowany nawet w najwyższej wersji. Elektrykę może mieć tylko fotel kierowcy. No i tutaj już mogę powiedzieć o jednym problemie, mianowicie samochód jest niższy, jak powiedzieliśmy, od Seeda. Jest najniższy spośród wszystkich współczesnych kompaktów oferowanych na rynku i efekt jest taki, że mam tutaj bardzo mało miejsca nad głową. O ile na miejsce na nogi nie mogę narzekać, absolutnie, nawet trochę mogę się jeszcze przysunąć, to nad głową, szczególnie w wersji ze szklanym dachem, tego miejsca jest bardzo mało. O, teraz nawet haczę. Podobna sytuacja jest, kiedy siedzę na fotelu kierowcy. Więc jeżeli macie ponad 1,90 m, tak jak ja, to tego nie zamawiajcie, zaoszczędzicie kilka tysięcy złotych i jednocześnie zaoszczędzicie sobie bólu głowy, zdartej skóry, jak macie łysą pałę, jak ja. Za to, jeżeli chodzi o przestronność tylnej kanapy, to jest to chyba jedno z najlepszych aut pod tym względem w swoim segmencie. Tam widzieliście, siedziałem rozwalony ja i tu nadal mam miejsce na kolana. To jest hatchback, a jak tam poproszę taką osobę 1,70 m, żeby usiadła, to zobaczycie, jak to się jeszcze zmieni. I teraz jak sobie usiadł tam Piotrek, 1,75 m, to jeszcze mam więcej przestrzeni tutaj na nogi. Mam przestrzeń na stopy, żeby wsunąć je pod ten fotel, choć jest całkowicie opuszczony. Nad głową paradoksalnie mam więcej miejsca niż tam z przodu, ponieważ szklany dach nie ciągnie się aż do końca samochodu, tylko tutaj jest delikatne wybrzuszenie, w które chowa się roletka, natomiast tutaj już ten sufit idzie wyżej. I jak idzie wyżej, to już mam tutaj miejsce. Dlatego mówię, nie zamawiajcie szklanego dachu, jeżeli jesteście wysocy. Wtedy zaoszczędzicie nawet kilka centymetrów miejsca nad głową. O! A teraz Piotrek jeszcze się przesunął, bo okazuje się, że siedział sobie tam z nogami wyprostowanymi, rozjebany jak król na fotelu pasażera w kij. I teraz w ogóle jest już naprawdę petarda, jeżeli chodzi o przestronność, biorąc pod uwagę oczywiście, że mamy tutaj kompaktowego hatchbacka. Moim zdaniem rekordzista w klasie, jeżeli chodzi i o bagażnik, i jeżeli chodzi o przestronność tylnej kanapy. 2 gniazda USB-C, nawiewy też są w wyższych wersjach, w podstawowej nie ma nawiewów na tylną kanapę. Tu jeszcze znalazło się miejsce na jakieś graty. Mamy podłokietnik szeroki, na odpowiedniej wysokości. Tutaj ten wspomniany rękaw na narty, 2 uchwyty na kubki. Nie są niestety schowane, tutaj wysuwane, tylko są widoczne, ale przynajmniej ułożone nie wzdłużnie, tylko poprzecznie, więc można i trzymać łokieć, i mieć tutaj w tych cup holderach coś ułożone. Skóra już wyłącznie wegańska, ale bardzo przyjemna i fajna, perforowana, mimo że wentylacji z tyłu nie ma. Natomiast jest ogrzewanie tylnej kanapy. O, uruchamia się je tutaj przyciskiem. To jest też w wyższych wersjach. Kiepski dostęp dosyć do mocowań ISOFIX, ponieważ wolimy takie rozwiązanie, gdzie to jest lepiej widoczne i łatwiej jest wpiąć fotelik. Ale za to na przykład wykonanie boczków tutaj bardzo fajne, bo jak siedzicie, to czasami w samochodzie już tutaj macie plastik, a tu jest wszystko ładnie tapicerowane, ale za to drzwi na podszybiu plastikowe. No szkoda, że na tym zaoszczędzono. Tutaj już jest miękko, tu jest miękko. Wygląda to po prostu estetycznie. Żadne ajwaj, nie ma tutaj jakichś wymyślnych kształtów, wymyślnych materiałów. Plus na szczęście taki, że tutaj z przodu to podszybie jest już miękkie. Cała ta część jest obita takim skóropodobnym materiałem, wygląda ładnie, estetycznie. Tu jest miękko
Kieszeń w drzwiach trochę płytka i mała, ale tutaj przez taką budowę uchwytów w drzwiach wejdzie nam większa, może nawet 1,5 litrowa butelka z jakimś napojem. Stylistyka deski rozdzielczej nieco przypomina to, co znamy z innych nowoczesnych kij, głównie tych z literkami EV na początku, natomiast jest też delikatnie inna. Postarano się, żeby te samochody nie były bardzo zunifikowane, tylko żeby każdy gdzieś tam miał jakieś detale. Dwa ekrany duże, 12,3 cala, czyli te cyfrowe zegary, plus ekran centralny, a pomiędzy nimi znalazł się jeszcze 5-calowy ekran do sterowania klimatyzacją, który niestety jest zasłonięty przez wieniec kierownicy. Więc jak chcecie coś na nim zobaczyć, to albo przez środek, albo musicie się delikatnie wychylić. Na szczęście pozostały też klasyczne fizyczne przyciski, na przykład do zmniejszania, zwiększania temperatury, ale jak chcecie już na przykład włączyć odszranianie tylnej szyby, no to trzeba to zrobić przyciskiem. Multimedia bardzo fajne, mają OTA, mają usługi online, bardzo czytelny tutaj cały ten interfejs, fajnie wyglądają, możliwość instalowania aplikacji, aktualizuje się wszystko w chmurze, są mapy również online, można sobie zmieniać tutaj klocuszki, no naprawdę działa to szybko, wygląda estetycznie, ja lubię ten minimalizm, który jest w kijach akurat całego systemu multimedialnego, natomiast wada jest taka, że on jest daleko. Tu mam oparte plecy, zobaczcie, i paluchem, choć mam łapy jak szympans, nie dostaję do tego ekranu, przydałby mi się jeszcze jako szympansowi banan, żebym tym bananem tam wszystko mógł sobie wciskać, więc szkoda, że nie jest lekko zakrzywiony nawet w kierunku kierowcy, tylko to jest wszystko proste. A jest proste, ale za to zajebiście wszystko jest zmontowane. Powiem Wam, jeżeli chodzi o jakość materiałów, to Kia przerosła już wielu europejskich i azjatyckich producentów, bo to wszystko jest tak solidnie ze sobą zrobione, tak pomontowane, że tutaj naprawdę można byłoby to, mam wrażenie, nadalać młotem i wszystko byłoby cacy. Nic by nie odpadło. Naprawdę pod względem jakości montażu każdego miejsca, gdzie nie złapiecie, gdzie nie dotkniecie, to Kia naprawdę robi robotę. Nie ma piano. Tutaj jest takie bardzo ładną strukturę, ma ta wstaweczka ciągnąca się na całej szerokości. Drzwi są dosyć ubogie, jeżeli chodzi o takie wstawki i uboga jest, jeżeli o nie chodzi, konsola środkowa, ale jest estetyczna. Dobrze, że zachowano też trochę fizycznych przycisków, nie tylko do klimatyzacji, ale także na przykład do obsługi multimediów, fajne pokrętło do zwiększania, zmniejszania głośności. W najbogatszej wersji GT Line jest Harman Kardon, który bardzo przyzwoicie gra, subwoofer jest w bagażniku, a we wnętrzu jest 7 głośników, łącznie z centralnym, który mamy tutaj. W najbogatszej wersji GT Line cyfrowy kluczyk do dostępu do samochodu, head-up display, nie tylko ogrzewanie foteli, ale także wentylacja, ten kierowcy elektrycznie regulowany z pamięcią? Nie, chyba nie ma tutaj. A nie, jest pamięć, przepraszam bardzo, jest pamięć. Fajnie, że też są klasyczne przyciski do włączania tej wentylacji, do ogrzewania foteli, a nawet do ogrzewania kierownicy. Przejrzyście, pomimo tego, że duże ekrany, to nadal funkcjonalnie, bo jest sporo tych fizycznych przycisków do uruchamiania różnych funkcji. Niemniej parę rzeczy też mi się nie podoba. Pierwsza to ta gała. Gała, która jest na tle całego wnętrza, taka dosyć prosta, tandetna i nie pasuje do współczesnego, nowoczesnego samochodu. Powinien tu być jakiś pstryczek, fajny elektryczek, czy nawet dźwignia przy kolumnie kierownicy, ale zastosowano coś takiego, dlatego że jest ciągle też manualna przekładnia. Jak jest manualna, no to manualnej tu nie będziemy mieli, więc unifikowano to i zrobiono przekładnię w tym miejscu. Tak jak wspomniałem, ten ekran od klimatyzacji zasłonięty przez wieniec kierownicy. Kolejna wada. Jeszcze inna wada. Podłokietnik bez jakiejkolwiek regulacji. Po prostu jest w jednej pozycji. Nie przesuniecie go do przodu. Nie podniesiecie go sobie, więc musicie polegać na tym, że jest w takiej pozycji. Jak jesteście nieco krótsi i na przykład siedzicie bliżej kierownicy o dobrych parę centymetrów i macie krótsze ręce, to już w ogóle nie macie wtedy podłokietnika. Przykro mi bardzo. Kierownica mogłaby mieć nieco szerszy zakres regulacji tej, bo jeżeli chodzi o wysokość, to jest w porządku, natomiast tutaj brakuje jej paru centymetrów, żebym ja mógł superpozycję sobie zająć. Siedzisko fotela mogłoby być nieco dłuższe. Wspomniany ekran centralny mógłby być zakrzywiony, żebym miał do niego lepszy dostęp swoim paluchem. I do wymiany to są te dywaniki podłogowe, które wyglądają jak ski z lat 90. Ja rozumiem, że pewnie są zrobione z jakichś ekologicznych
materiałów, śmieci wygrzebanych z kosza przy fabryce i zmielonych i potem dodano do nich jakiś włókien i je zrobiono. Niemniej wyglądają okropnie na tle całego wnętrza, jakby były ze starej kij tutaj wsadzone. Ładowarka indukcyjna dobrze widoczna jest, trzyma telefon, 2 gniazda USB-C mamy i tutaj jeszcze możemy sobie sterować, czy Apple CarPlay chcemy mieć po podłączeniu kabla, czy Android Auto, a jak nie chcemy, to tylko wtedy się ładujemy. Tu oprócz tego fajnie schowane za klapeczką gniazdo zapalniczki, choć Apple CarPlay oczywiście i Android Auto są też bezprzewodowe. Jak nam się telefon ładuje, to wyświetla się kontrolka, też fajna podpowiedź. Jest oświetlenie ambiente, jest schowek przed pasażerem. Tutaj 2 duże uchwyty na kubki, albo małe, zależnie jak chcemy. Kiedy nic nie mamy żadnych kubków, to pełni to funkcję po prostu półeczki na jakieś drobiazgi, na klucze, na inne graty. Chociaż ja lubię, jak to jest zasłonięte czymś estetycznie, ale nie ma się i tak czego czepiać. Schowek w podłokietniku przeciętnej wielkości. Kia Ceed słynęła z tego, że miała świetne zawieszenie i świetny układ kierowniczy. I tutaj niestety trochę się popsuło, bo już K4 ma ten układ kierowniczy taki nie europejski, a bardziej globalny. Czyli trzeba było jakiś złoty środek zastosować. I jest on dużo mniej precyzyjny, dużo mniej komunikatywny. Tam naprawdę prowadziło się tego Ceeda i było to jedno z lepiej prowadzących się aut przednionapędowych. Tutaj w tym układzie kierowniczym jest dosyć spora bezwładność. Czuć to szczególnie przy niższych prędkościach. On tak jakby to elektryczne wspomaganie takie stawiało sztuczny bardzo opór, natomiast nie ma oczywiście też dramatu. Ja to porównuję tylko z poprzednikiem, czyli z Ceedem, który naprawdę robił wrażenie, jeżeli chodzi o tą jakość prowadzenia. Natomiast tutaj już tak ten samochód nie cieszy podczas kręcenia kierownicą. Jak skręcimy w lewo, skręca w lewo, jak w prawo, to w prawo, ale takie mam wrażenie, że robi to bez energii, nieochoczo, nie zachęca do tego. On mówi, wykonam Twoje polecenie, ale to nie jest tak, że ja lubię to robić. No zrobię to, dobra, no jak chcesz, to zrobię. Natomiast jeżeli chodzi o samo zawieszenie, to jest rewelacyjne. Jest rewelacyjne z kilku powodów. Po pierwsze, jest bardzo ciche, jak na kompaktowy samochód. Jest super wyciszone, są nadkola, super wyciszone podwozie. Mamy tutaj oczywiście kolumnę MacPhersona, wielowahacz z tyłu. Wybiera nierówności genialnie. Jest zdecydowanie, jest takim... Trudno to w ogóle określić, bo zazwyczaj mówimy, że to jest taki złoty środek pomiędzy komfortem a sportem. A tutaj mam wrażenie, że jest i dużo komfortu, zaskakująco dużo, jak na samochód tej klasy i takie zawieszenie, a jednocześnie dużo takiej trakcji, pewności tego, jak auto stoi na drodze. Być może jest to zasługa tego powiększonego rozstawu osi i jeszcze powiększonego rozstawu kół, bo to też się zmieniło o kilka centymetrów na plus. Niemniej naprawdę zawieszeniowo, trakcyjnie, super. Układ kierowniczy, brakuje mu komunikatywności takiej, jaką mieliśmy w Ceedzie. Tryby jazdy są fajnie umieszczony przycisk do ich zmiany, czyli tutaj na kierownicy, po środeczku, w trzecim ramieniu, Eco, Normal albo Sport. I jak jedziemy w Eco, to czuć, że auto jest takie ospałe, delikatnie. Naciskamy pedał gazu, te koniki sobie jeszcze tam przysypiają, Z20 z nich się budzi, mówi dobra, to te 160 niech se śpi, my tam pociągniemy to. Zmiana biegu następuje dosłownie przy 1000 z kawałkiem obrotów, szybciutko się to wchodzi skrzynia na wyższe biegi. No jest to zdecydowanie tryb nastawiony na oszczędzanie paliwa. Natomiast nie ma żadnego mchewa, tak jak wspomnieliśmy, pokazując to, co jest pod maską. I bardzo dobrze, bo przynajmniej ta reakcja na gaz nie jest spóźniona. Czyli nie musi skrzynia wrzucić biegu, nie musi uruchomić się silnik spalinowy. Wszystko odbywa się szybciutko, błyskawicznie, kulturalnie, bez opóźnień. I od razu jedziemy. Przy normalnej, spokojnej jeździe w ogóle nie zwracacie uwagi na to, co macie pod maską, na to, co tutaj się dzieje. Natomiast też jak jedziecie, zdejmiecie nogę z pedału gazu i chcecie szybciej przyspieszyć, no to zanim ta skrzynia zmieni przełożenie, no to mija sekunda, półtorej, jest drobne opóźnienie, no ale to wiadomo, tryb Eco. Jak chcecie dynamiczniej pojechać, no to w sporcie sobie skrzynia zawsze trzyma przełożenie gdzieś tam niżej.
i wyżej wkręca sobie silnik i dynamika wtedy jest naprawdę bardzo przyzwoita. Według danych producenta 0-100 pojawia się po 8,4 sekundy i naprawdę w tym trybie sportowym już coś się dzieje. Już te konie żyją, już chcą więcej. Faktycznie przepustnica pozostaje cały czas uchylona, bieg pozostaje cały czas nieco niższy, więc każde położenie nogi na pedale gazu uwalnia 265 Nm i od 2000 obrotów silnika naprawdę ten samochód jedzie. Do hot hatcha mu oczywiście daleko, to nie są te wrażenia, bo to nie ten układ wydechowy, nie taki silnik i nie ta moc, natomiast jest to po prostu sprawnie napędzający się kompakt. To, co lubię w kijach, to ten przycisk tutaj. Bo on działa nie tylko wtedy, kiedy macie włączony aktywny tempomat, ale działa również wtedy, kiedy jedziecie z nogą normalnie na pedale gazu, ale pomaga Wam utrzymać samochód w pasie ruchu. Nawet mówię, kiedy nie używacie aktywnego tempomatu ani HDA, czyli asystenta jazdy autostradowej. I zobaczcie, on sobie cały czas zakłada sam korekty kierownicą. Kiedy tylko widzi krawężnik albo linię na drodze, to on sobie sam wspomaga jazdę. I generalnie powiem Wam, nauczony jestem tak, jak jeżdżę kijami, że owszem, wysepki, on sobie w nich nie radzi, muszę je ominąć sam. Ale jak mam na przykład takie łuki jak tutaj i dobrze oznaczone, że tutaj świecą mi się te dwie kontrolki, to on mi to tak fajnie pozwala przejechać sam. Zobaczcie, no on to po prostu robi za mnie. Więc tylko sobie trzymam delikatnie ręce na kierownicy, a on sobie działa w tle. Musi czuć oczywiście, że ja mam łapy na kierownicy, bo jak tego czuł nie będzie, to za chwilę każe mi i tak złapać tę kierownicę. Jak Wam to nie odpowiada, to po prostu sobie klikacie, przytrzymujecie to, cyk i jeszcze raz klikacie, bo tu jest albo asystent pasa ruchu plus asystent utrzymania pośrodku pasa ruchu. Są dwie rzeczy, ale już macie to wyłączone. Więc można to sobie dezaktywować, jeżeli Wam to przeszkadza i nie lubicie, jak kierownica sama reaguje. Więc nie wymaga to wielu komplikacji, tak samo jak wyłączenie ostrzegania o przekroczeniu prędkości. Przytrzymujecie tylko przycisk głośności przez chwilę i to już jest wtedy wyłączone. Natomiast irytujący jest cały czas brzęczący system odpowiadający za przypominanie Wam, że nie patrzycie na drogę. Ja nawet czasami patrzę na drogę, a on i tak się odzywa. Rozmawiam z Wami, czasami zerknę do kamery dosłownie na pół sekundy i on już mi przypomina, że nie patrzę na drogę. Żeby ten system ostrzegania wyłączyć, to muszę gwiazdkę sobie nacisnąć. Tu mam przyporządkowany skrót i dopiero tutaj mam układ DAF, czyli monitorowania, powiadomienia, ostrzeżenie dotyczące uwagi z przodu. I tego już niestety nie da się wyłączyć. Tutaj znowu jeszcze przypomina mi o tej, że prędkość się zmienia i robi to pik, pik. Na szczęście to można chyba na stałe wyłączyć, tylko zaraz. To ograniczenie prędkości, asystent to wspomaganie, komfort jazdy. Aktywny tempomat, wspomaganie, prowadzenie po pasie ruchu, to też nie. Bezpieczeństwo parkowania to na pewno nie. Bezpieczeństwo jazdy, przednie układy bezpieczeństwa, przedni, boczny układ, bezpieczeństwo z przodu, bezpieczeństwo na pasie ruchu. Zmiany ruchów kierowcy, to sobie włączmy. Wyświetlanie martwego pola, w martwym polu, asystent wyjścia z pojazdu, Jezusie Maryjo. Ograniczenie prędkości. To jest generalnie bardzo przyjemne i komfortowe auto w codziennej, normalnej jeździe. Jak nie macie sportowych aspiracji, jak Wam się ciągle nie spieszy, to ten samochód naprawdę jest wyjątkowo przyjemny, komfortowy, fajnie urządzony w środku i cichy, zaskakująco cichy. Poprawiono tutaj w zasadzie wygłuszenie w każdym elemencie, mam wrażenie, w porównaniu z Seedem. Seed jest dosyć głośny, natomiast tu jakby i silnika słychać mniej, i układu wydechowego, i od podwozia, i dużo mniej szumów. Tak jakby w każdym miejscu pojawiły się dodatkowe materiały wygłuszeniowe, jakby aerodynamikę dopracowano. Generalnie Kia naprawdę oszczędnie strasznie potraktowała ten samochód, wprowadzając go na rynek. Jak mieliśmy EV3, to prezentacje, tutaj zastosowane takie rozwiązanie, tu takie, tu śmakie, tu owakie, tu żeby ograniczyć zużycie energii, tu akumulator, tu ładowanie, tutaj stylistyka, tu nowe technologie. A ta K4 po prostu sobie wjechała i tyle. Halo? Jesteście chętni na test Kia K4? Ale jak? To już jest? Co to jest za model? No, następca Seeda.
Pierdolę, kiedy to się stanęło? Jak to się stanęło w ogóle? To dziwi, szczególnie, że i Ceed się świetnie sprzedawał i był samochodem wolumenowym, i EX-Ceed, czyli jego taka crossoverowa wersja, i ProCeed GT, a oni się tak jakby wstydzili, wprowadzając K4, że o Boże, kochany, nowa nazwa, znowu przed chwilą mieliśmy Ceeda z apostrofem, teraz mamy Ceeda, wcześniej było jeszcze coś innego, teraz znowu zmiana, to tragedia będzie. Nie, my nic im nie będziemy mówili o tym samochodzie. Nie będziemy go nigdzie pokazywali. Damy ich tylko do testów i zobaczymy, co powiedzą. Zdarza się tej skrzyni dwusprzęgłowej 7DCT czasami lekko szarpnąć. Tak mało płynnie zmienić bieg, tak bym powiedział. Czujecie, że ona to zrobiła i czujecie to pod pedałem gazu i czujecie to tak organoleptycznie. I to raz występuje, innym razem nie występuje. To taka ciekawostka. Cyk, resetujemy. Komputer pokładowy przy 120. Subiektywnie jest naprawdę cicho w tym samochodzie. Szczególnie jak uwzględnimy fakt, że to jest po prostu kompakt. (67, 68 decybeli). Jak na auto tej klasy, czyli kompakt popularnej marki, to bardzo dobry rezultat. Oczywiście w elektryku mielibyśmy znacznie ciszej, ale tutaj mamy silnik spalinowy i układ wydechowy cały, ale naprawdę subiektywnie powiedziałbym, że jest nawet jeszcze mniej, bo wszystkie dźwięki, jakie do nas docierają, tutaj są takiej częstotliwości, że nie drażnią ucha. Naprawdę jest dobrze wyciszona. Natomiast jak kupicie podstawową wersję, czyli M, to musicie zdawać sobie sprawę z tego, że ona ma trochę mniej materiałów wygłuszeniowych, w związku z czym będzie głośniejsza. Potem macie L-kę, L z pakietem Business Line, czyli taką bardziej elegancką, ale bardzo dobrze wyposażoną wersję, i najwyższą, czyli tę GT Line. Zużycie paliwa przy 120 km na godzinę 6,6, 6,5 teraz wskoczyło litra bez ołowiówki na 100 km. Przyzwoicie. Na autostradzie będzie już to bardziej 8 litrów przy 140 km na godzinę. W jeździe mieszanej taki wynik, jaki ja osiągałem, to takie w okolicach 7 litrów. Czyli jazda mieszana. Trochę miasta, trochę bocznych dróg, trochę autostrady. Więc 7 litrów jak na 180 koni mechanicznych z silnika spalinowego to taki normalny wynik, tak bym powiedział. Ani to nie jest jakoś specjalnie dużo, ale nie jest to też mało. 7 litrów, jak macie zbiornik paliwa nieco ponad 50 litrów, to daje Wam to około 700 km zasięgu. Zaznaczam, przy normalnej jeździe. Nie jest to deptanie gazu w podłogę za każdym razem, nie jest to też lizanie go i nie odbywa się to w komforcie, tylko ja sobie jeżdżę tutaj w trybie normal, żeby samochód szybciej reagował na każde dodanie gazu. Oczywiście ci, którzy lubią jeździć o kropelce, tak jak silny na przykład, to tak z 1,5 litra mniejszy zrobią tutaj wynik. Pewnie z 5,5, jadąc za tirami, ekspresówką albo autostradą. A ci, którzy mają naprawdę ciężką nogę, to i do dyszki tutaj dojdą. Natomiast mówię, średnia, to tak bym przyjął, że to będzie 7, może do 8 litrów. Niekorzystne dzisiaj warunki do pomiaru 0-100, szczególnie dla przednionapędowego samochodu, bo tutaj te 180 koni i 265 Nm trafia tylko na przednią oś, a na wierzchnię mamy mokrą. I jest tylko kilka stopni, dokładnie 3 stopnie na plusie, więc zimowa opona będzie tutaj nam się mieliła w miejscu, ale zobaczymy. 8,4. Tyle podaje producent. Zobaczymy, jak nam się to uda na tej zroszonej lekko nawierzchni. Ready Freddy. O, jak fajnie telefon można tu ustawić, proszę bardzo. To co? Sport. Sport, kontrola trakcji na razie włączona. O. Ale na drugim biegu już nie mielą. Tu znowu ta skrzynia jakby za wolno zmienia ten bieg. O, powiem Wam, jak na mokrą nawierzchnię, to galancie poszło. 8,8, tylko 0,4 gorzej niż podaje producent. To powiem Wam, że jeszcze z pół sekundy spokojnie da się uciąć na suchej nawierzchni. No bo zobaczcie, jak to tutaj wygląda. To jest po prostu mokro.
I to nam się zrobi z tego takie nieco ponad 8 sekund. To moim zdaniem bardzo dobry rezultat. A mamy pełen zbiornik paliwa i jesteśmy tu z silnym W2. Swoją drogą ładowność całego samochodu to ponad 500 kg, też nieźle jak na kompakt. No. Myślę, że na suchej nawierzchni nie będzie tego buksowania w pierwszej fazie. I zobaczcie, już mamy 8,79 i jak nie będzie tego buksowania w pierwszej fazie i na przykład będzie tylko pół zbiornika paliwa, a nie cały, i na przykład kierowca będzie lżejszy i na przykład nie będzie silnego na tylnej kanapie, to obstawiam, że ten wynik zbliży się do 8 sekund. I niewiele naprawdę nam zabraknie do tych 8 sekund. Już teraz 8,58. To powiem Wam naprawdę nieźle. Redukuje bardzo fajnie w trybie sportowym skrzynia biegów, natomiast jakby ona jeszcze była ciut szybsza. Mówi się, że te skrzynie dwusprzęgłowe są takie zajebiste, bo one szybko, tu jak mamy włączony 5. bieg, to już sprzęgło drugie ma 6. wpięty. A tutaj tak to nie działa niestety w 7 DCT. Tam jest taka zwłoka jakby półsekundowa. Nie wiem, naprawdę nie wiem, dlaczego Kia ukrywa ten samochód przed światem, tak bym to określił. Żadnych prezentacji, żadnej pompy, żadnego pompowania balonika, tak jak przy innych modelach. Weszło K4, zastępuje Ceeda, a tu cisza. Ani w mediach o tym nie ma jakoś specjalnie głośno, ani w social mediach, no generalnie nigdzie. Dostaliśmy przypadkowo ten samochód, takie mam wrażenie. A dziwię się temu, bo to jest naprawdę wyjątkowy wóz w swoim segmencie. I to w segmencie zanikającym. Bo wszyscy teraz crossovery, SUV-y, a Kia udowodniła, że hatchback może być zajebisty. Przede wszystkim jest większy niż większość samochodów w tym segmencie, ale nie na tyle, żeby na przykład przekroczył 4,5 metra. Ma 444 cm, więc nadal faktycznie jest takim hatchbackiem, takim kompaktem. Po drugie, mamy zajebiście praktyczny bagażnik i bardzo dużo, jak na tę klasę samochodu, miejsca z tyłu. Tam nawet jak Wasze dzieci mają kilkanaście już lat i są nastolatkami, to spokojnie mogą podróżować na tylnej kanapie. Bardzo dobre auto silnikowe, bardzo porządnie wykonane i mówię to z pełną świadomością, bo może nie ma tu naturalnych materiałów pod tytułem prawdziwa skóra, drewienko, ale też nie ma wszędobylskiego piano, ale jest to wszystko świetnie ze sobą poskręcane, jest to wszystko dobrej jakości. Technologicznie, sami widzicie, jednocześnie bardzo ergonomiczna, prosta obsługa, bo owszem, są 3 ekrany, ale jednocześnie jest dużo fizycznych przycisków. Tego, który jest tutaj od klimatyzacji schowany za tym wieńcem, i tak będziecie korzystali z niego bardzo rzadko, ewentualnie żeby włączyć odszranianie tylnej szyby, chociaż tak jak powiedziałem, wieniec kierownicy go zasłania. Wyciszone auto dobrze, fajne ma zawieszenie. Silnikowo naprawdę, jeżeli chodzi o osiągi, nie ma się czego czepiać. To jest bardzo porządny samochód, w dodatku moim zdaniem bardzo dobrze wygląda i nie kosztuje dużo, bo 107 tysięcy złotych najtańsza wersja, ta full wypas z wentylacją, z head-upem, z cyfrowym kluczykiem, z 18-calowymi felgami, z absolutnie wszystkim, indukcyjnymi ładowarkami, wszystkimi gniazdami USB-C, z elektrycznym fotelem, z grzaną tylną kanapą i tak dalej, długo by wymieniać. Kosztuje 150 parę tysięcy złotych, oczywiście z tym 180-konnym silnikiem. Ale taką wyposażoną już naprawdę dobrze, z silnikiem powiedzmy 150-konnym możecie mieć za 130 tysięcy złotych. Fajne auto nie tylko flotowe, ale i dla klientów indywidualnych, którym taki samochód w zupełności wystarczy do codziennej jazdy. Szczerze mówiąc, zastanowiłbym się 2 razy, zanim kupiłbym jakiegoś chińskiego SUV-a w podobnych pieniądzach. I też mówię to szczerze i otwarcie. Mając K4 jako alternatywę do wyboru. Z takim bagażnikiem, z takim wnętrzem i z takim wyposażeniem. Petarda wóz. Jestem bardzo mile zaskoczony. Oczywiście ma swoje wady, które są czasami irytujące, takie choćby jak ilość miejsca nad głową, tylko zaznaczam, że bez szklanego dachu będzie go parę centymetrów mniej.
Jak to, że do tego ekranu mam daleko i muszę się trochę odchylić, żeby go obsługiwać, jak tutaj ten wichajster wielki wystający i parę takich drobnych elementów, które wymagałyby dopracowania. Ale generalnie jako całość niesamowicie udany samochód. I chwała Kii za to, że podpłynęła trochę pod prąd. Czyli wbrew trendom, wbrew modzie, wbrew rynkowym tendencjom na tworzenie nowych crossoverów i nowych SUV-ów, postawiła na klasycznego hatchbacka. Wydłużyła go nieco poszerzyła, nieco obniżyła, dała mu duży bagażnik, duże wnętrze, dobrą technologię, klasyczne spalinowe silniki, a nie jakieś zelektryfikowane i powiedziała maszcie i bierzcie. I naprawdę warto wziąć.